Siemka, ja jestem Adacho i czuję się, jakbym odpalił czwarty ogon, bo od tego ciepła aż mi skóra schodzi. Może nie aż tak bardzo jak w przypadku Naruto, ale dla waszej uciechy, używam tego słowa celowo po raz kolejny, założyłem ten strój, bo to jest strój, który jasno sugeruje, że dzisiaj będziemy po raz kolejny rozmawiać o Naruto. Druga saga w Shippudenie jest już za mną. Ostatnio was zapytałem, w zasadzie zapytałem was o to w filmie, który jeszcze nie jest publiczny, ani nawet nie jest wrzucony dla wspierających, więc trudno jest mi stwierdzić, jak nazwę ten film. Chodzi oczywiście o ark Mostu Nieba i Ziemi albo Mostu Tenchi. Nie wiem, jaka wersja jest bardziej popularna. Mam nadzieję, że to nie jest aż tak banalne pytanie pokroju tego, czy Genkidama nazywana jest Genkidamą czy Kulą Wigoru, no ale nie wiem, jak to wygląda w przypadku Naruto. Na pewno nazwę ten film w taki sposób, żeby było w miarę adekwatnie. Tak, nadal celowo używam słowa saga, mimo tego, że jest to ark. Ark, który podobał mi się znacznie bardziej niż ten pierwszy ark w Shippudenie. Jestem zadowolony, mało tego, powiem wam jeszcze. W momencie, w którym doszedłem do końca tego arku, zauważyłem, że następny jest filerowy, ale zanim on się tak naprawdę rozkręci, to są 3 albo 4 odcinki, gdzie jest trochę filerów, a trochę kanonu. I to jest ten początek Naruto z tą naturą czakry. Oczywiście sobie do tego pod koniec przejdę. Ja dzisiaj o tym też będę mówił, bo to jest, powiedzmy, taki epilog tej jednej sagi, ale też prolog do kolejnej. Mimo tego chciałbym, żebyście mi powiedzieli nie co jest w tej przyszłej sadze, tylko czy jest ona warta obejrzenia. Bo jeśli miałbym być szczery, to aż się dziwię, ale chcę ją obejrzeć. Shippuden podoba mi się na tyle, że jestem ciekaw tego, co tam będzie i dużą rolę w tym wszystkim pełni Sai, bo widzę, że on też będzie prawdopodobnie postacią obecną w tej następnej sadze, w tym następnym małym arku filerowym, więc myślę, że sobie to obejrzę, ale możecie mi dać znać, czy to jest w miarę okej, czy to jest kompletna kaszanka i nie warto tego oglądać, ale nie mówcie mi, o czym to jest. Tradycyjnie, dzięki za całą aktywność, oczywiście cieszę się, że te filmy wam się podobają. Pozwólcie, że pokażę wam trochę tutaj mojego dekoltu, ale głównie będziecie widzieć kadry, więc ja zacznę od tego, co mieliśmy na samym początku, powiedzmy na tym etapie przejściowym między jednym arkiem a drugim. Lekką akcję z Hinatką. Troszeczkę żałuję, że Hinaty nie było, bo jak Naruto wybierał osobę do misji, to miałem nadzieję, że Hinata zostanie wybrana. Moja ulubiona żeńska postać. Bez dwóch zdań. Mam nadzieję, że jeszcze będzie miała na pewno będzie miała swoje arki, bo widać tutaj, że w następnym arku troszeczkę większy nacisk jest na Asumę, na Shikamaru, na w ogóle 10. drużynę, więc stawiam, że ci wszyscy shinobi z Konochy będą mieli swój moment w następnych arkach. Mieliśmy walkę z Saiem i tak jak mówię, ja na początku już domyśliłem się, zresztą skojarzyłem, połączyłem kropki, to nie było takie trudne, żeby połączyć kropki, że Sai jest tą postacią, którą widzieliśmy z Danzo, którą też widzieliśmy na początku Shippudena, w ogóle w pierwszym odcinku. To jest to, o czym mówiłem, o tym budowaniu napięcia, że na początku mamy trzęsienie ziemi, a potem napięcie stopniowo rośnie i to akurat w tej sadze bardzo dobrze wypaliło, bo jak zobaczyłem, że zbliżamy się do kryjówki Orochimaru, oczywiście o tym jeszcze wspomnę potem szczegółowo, teraz tak tylko napominam o tym, to mimo tego, że wiedziałem, jaka scena tam będzie, to naprawdę dobrze się to oglądało, ale też za sprawą Saia, który na samym początku był postacią tajemniczą i bardziej niż nad jego charakterem zastanawiałem się, czy on jest szpiegiem, po której stronie on będzie. To był taki główny konflikt, jeśli chodzi o tę postać. Mieliśmy kwestię tego, że dziadków, nie wiem, to jest jakaś rada starszych, pamiętam, że jak trzeci Hokage zmarł, to oni tam chyba decydowali, kto będzie kolejnym. Więc oni chcieli zostawić Naruto w wiosce. Tsunade mówi, że w sumie to gdzie był Gaara, jak go porywali, tak samo w wiosce, więc zostawianie Naruto w wiosce, żeby sobie siedział i robił jakieś misje D, nie ma kompletnie sensu. Misje w sensie trudności D, to już lepiej, żeby trenował, żeby się wzmacniał i zwiększał swoje szanse na to, że jak Akatsuki faktycznie po niego przyjdą, to on będzie mógł się sam bronić, a nie, że go trzymamy jak jajko. No, akurat to, co zrobiła Tsunade, tutaj mi się bardzo podobało. W ogóle na początku trochę mi się mylił Sai z Tobim. Tobi to był ten w pomarańczowej masce, którego mam nie googlować. Wiecie co? Jeśli miałbym bać się jakiegokolwiek spoilera, to tego chyba się boję najbardziej. Boję się tego, że dowiem się, kim jest Tobi, a stawiam, że jego prawdziwa tożsamość jest jakaś szokująca, albo powiedzmy dość istotna, więc trochę na początku pomyliło mi się to, że Sai to Tobi, ale potem w głowie sobie to poukładałem, że przecież ten Tobi chce dołączyć do Akatsuki i tutaj przecież Sai ma Konohę na czole. Yamato, ta postać na początku wydawała mi się trochę, nie chcę powiedzieć bez twarzy, chociaż to może kwestia tego, że tak naprawdę jest maskownikiem z tego oddziału Anbu. To, że dołączał do drużyny do Kakashiego, no to są duże buty, w które musiał wejść i muszę przyznać, że z każdym kolejnym odcinkiem podobał mi się coraz bardziej. Nawet nie powiedziałbym, że się musiałem do niego przekonywać, no ale tak jak mówię, Kakashi jest postacią, którą znamy od samego początku, jest bardzo ciekawy,
ma duże umiejętności i przychodzi sobie Yamato w masce, ściąga maskę, w ogóle ma taki wyraz twarzy, że nie wiadomo co czuje i musi przewodniczyć drużynie i jeszcze został specjalnie wydzielony do tej misji, żeby w razie czego opanować Naruto, więc to były duże buty, w które miał wejść, ale mu się to udało. Mieliśmy wątek tego Danzo, więc wtedy się wytłumaczyło, o co chodzi z Saiem, że to jest jakaś wewnętrzna frakcja w Anbu, która sprzeciwiała się trzeciemu Hokage. Ma też swoją agendę i w sumie Sai to szpieg, chociaż z tym Saiem w ogóle w tym arku mieliśmy tak bardzo dużo plot twistów, że nawet jeden plot twist poprzedzał 3 kolejne i w międzyczasie się okazywało, że Sai jest z nami, potem przeciwko nam, potem z nami, potem przeciwko nam, a potem z nami, więc można byłoby złośliwie powiedzieć, że to jest robienie plot twistów dla samych plot twistów, ale to jest raczej kwestia tego, w jakich momentach odcinka były cięcia. Bo często było tak, że na przykład Orochimaru rzuca miecz w Saia i go przedziurawia i my myślimy, o ja, Orochimaru nie dał się nabrać, a potem się okazuje, że to jest po prostu kwestia grzeczności, żeby on nie rozmawiał z klonem, tylko z prawdziwym Saiem, więc takie umiejętne po prostu robienie cięć, żeby można było widzów w takim napięciu pozostawić. Podobała mi się animacja chowania kunaja do rękawa. No mieliśmy ewidentnie parę odcinków, gdzie był znacznie większy budżet, ale zastanawiam się, jaki guzik sobie kliknął Naruto, bo on dosłownie kliknął coś sobie i kunaj mu się z powrotem schował do rękawa, jakby to był Altair, no nie? Z Assassina. Byłem w ogóle bardzo zaciekawiony tą misją, jak się jeszcze okazało, że Jiraiya nawet o niej wie. To nawet nie była kwestia tego, że sama misja mnie bardzo obchodzi, w sensie obchodziła mnie. Oczywiście byłem ciekaw tego starcia na moście i tego szpiega, ale też fakt, że mieliśmy nowego, powiedzmy, przewodniczącego grupy, Yamato, nowego mistrza i też Sai pojawił się, a widzieliśmy, że dynamika między nim i Naruto, ale też między nimi i Sakurą, no bo przecież Sakura na początku misji też go uderzyła, to zastanawiałem się, w jaki sposób oni się będą dogadywać i w którym momencie Sai pokaże swoje prawdziwe oblicze. Nie byłem zawiedziony. Zwłaszcza, że już mieliśmy lekko napomknięte to, że Sai nie jest aż taki nudny, jak się może wydawać, zwłaszcza jak zobaczyliśmy to, jak się pakuje i tę książkę z chłopcem, który, i tutaj może być dość głupia teza, którą sobie w głowie postawiłem, że ten chłopczyk, który jest na okładce, też ma coś wspólnego z mocą Naruto, niekoniecznie konkretnie z Kyubim, ale z jakąś też bestią, no bo został, powiedzcie mi, czy on nie wygląda tak, jakby miał wąsy Naruto na bokach twarzy? Może nie do końca równy, ale on na twarzy nie ma żadnych kresek oprócz tych 3 po jednej stronie i po drugiej. I ja tak na niego patrzę i myślę sobie, kurde, o co tu chodzi? Czemu on ma wąsy jak Naruto? A potem się okazało, że to jest po prostu takie cieniowanie i że to jest Sai narysowany, więc szkoda, akurat tutaj żałuję, że ta moja teza się nie sprawdziła. Ale mimo wszystko byłem bardzo ciekawy tego, na czym polega ta misja Saia, nie? Tutaj widzieliśmy, że mamy gościa w drużynie, który niby jest po naszej stronie, ale tylko czekamy, aż ta bomba zegarowa wybuchnie i w jaki sposób wybuchnie. To też wpisuje się w pewną zasadę takiego budowania napięcia, czyli scena w restauracji, gdzie 2 gości siedzi przy stoliku i nagle się okazuje, że pod stolikiem była bomba i wybucha. I my, oglądając tę scenę, jak 2 ludzi rozmawia i nie będąc świadomymi tego, że pod stolikiem jest bomba, nie czujemy w ogóle napięcia. I potem mamy szok i mówię, okej, tam była bomba, no super. Ale gdybyśmy wiedzieli, że tam jest bomba i tylko czekali na to, aż i czy ona w ogóle wybuchnie, no to ta scena zupełnie jest inaczej odbierana, jest kompletnie przemodelowana, mimo tego, że tak naprawdę ona nie jest inna. Tylko kwestia tego, co widz wie. I w przypadku Saia myślę, że jest podobnie, bo gdybyśmy myśleli, że Sai jest dobry i nagle on zdradza, to byłby szok, no ale okej. A teraz my wiemy, że on jest szpiegiem i tylko czekamy na to, w którym momencie on zdradzi. Ja przynajmniej tak miałem, że mi to rozwiązanie się znacznie bardziej podobało. Chociaż to i tak się nie okazało aż tak proste, nie? Możecie mi powiedzieć, czy wszyscy Anbu to są Jonini? No bo Yamato domyślam się, że jest Joninem, ale czy wszyscy w Anbu to są Jonini? Czy jest jakaś zasada, żeby wstąpić do tego oddziału, trzeba być Joninem? Nie wiem, czy to było powiedziane, ale możecie mi powiedzieć, chyba że to jakiś spoiler, ale wydaje mi się, że nie. Pierwszy moment w tym arku, gdzie naprawdę zrobiłem duże oczy i bardzo mi się on spodobał, to jak rozmawiali sobie z Kakashim, Jiraiya, Tsunade i Yamato w szpitalu o tej aurze Naruto, o tym cloaku, prawda? Że im więcej ogonów, tym większa ta moc i tym bardziej Naruto traci nad sobą kontrolę i potem mówi, że umarł, był bliski śmierci. Umarł, no nie umarł ani razu jeszcze. Był bliski śmierci 2 razy. Raz, kiedy podglądał Tsunade i drugi raz, kiedy zobaczył 4. ogon Naruto. I Jiraiya ściąga, pierwszy raz w ogóle się rozebrał, chociaż no nie liczymy jakichś tam gorących źródeł, ale Jiraiya ściąga kurtkę i widzimy tę wielką bliznę na jego klatce piersiowej.
Tak się buduje napięcie. Naprawdę to było świetne. Ta scena, w której Sakura uderzyła Saya, to jest dla mnie dodatkowy powód, dla którego Sakura jest lepsza niż Ino, bo widzieliśmy Sakurę, która jest w stanie bronić, powiedzmy, tego, w co wierzy, i mimo tego, że Sai był uważany przez na przykład Ino za jakiegoś tam cute, to Sakura walnęła go w pysk, bo ten się źle wypowiada na temat jego przyjaciela, jej przyjaciela. W przypadku Ino niestety ta irytująca cecha, którą ona miała na samym początku, że jest taką śliniącą się nastolatką, w niej została. Sakura trochę z tego wyrosła, nawet bym powiedział, że w ogóle z tego wyrosła, a Ino dalej została taka, jaka jest, więc poziomy, nie? Są poziomy. No i sytuacja, w której dowiedzieliśmy się, albo w zasadzie któryś już raz zobaczyliśmy, że Yamato używa jutsu drewna, tak jak pierwszy Hokage. Ja tutaj próbowałem to wiązać z tym, że on ma podobny kask jak pierwszy Hokage, ale w sumie się okazało, że kask miał drugi Hokage, a pierwszy nie miał takiego kasku, więc to nie jest poprawne, powiedzmy, połączenie. Myślałem, że to może jest wnuczek, ale czy to w takim razie nie sprawiałoby, że on byłby bratem Tsunade? No bo z tego, co pamiętam, Tsunade jest mówione, że jest wnuczką pierwszego Hokage, więc jeśli on by był wnuczkiem, to byłby bratem Tsunade, prawda? A tak nie jest, więc to połączenie i to wytłumaczenie, wiadomo, pojawiło się później, ale na tym etapie historii w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. Potem mieliśmy kwestię gorących źródeł, dość zabawne sceny, chociażby z tym, jak Sai, powiedzmy, opisywał Naruto. Mieliśmy dość luźno wyglądające sceny jakiegoś tam jedzenia, wspólnego spania i tak dalej, i tak dalej. Lekkie też rozwinięcia Saia były, chociażby kiedy sobie rysował na moście, Sakura do niego podchodziła, mieliśmy tę kwestię jego książki, która jest niby jego brata, ale nie jest dokończona, kwestia w lesie, więc mieliśmy sporo takich scen, które wydawały się dość mało istotne fabularnie, ale zostały wrzucone tylko po to, żeby jakkolwiek lekko podbudować Saia. Mimo wszystko misja mnie nadal wciągnęła. To nie było tak, że na tym etapie historii potrzebowałem jakiegoś wielkiego szoku, bo nadal uważałem, że to może pójść w różną stronę, bo to nie ma... To jest właśnie kwestia tego, że mamy sagę albo sytuację jakby przed sobą, sytuację na tym moście, która może się potoczyć na wiele różnych sposobów, plus jeszcze bierzemy pod uwagę, że Sai ma swoją agendę, więc czy on się dołączy do przeciwnika, czy się nie dołączy, czy ucieknie, czy zdradzi, kto będzie tym szpiegiem, jaka będzie interakcja. Lubię takie sceny, bo wiemy, do czego zmierzamy i to też cały czas buduje napięcie. Uważam, że ten ark w ogóle prawie cały czas to jest napięcie. Może nie budowanie, bo mieliśmy też walki, kiedy już Orochimaru się pojawił i tak dalej. Wydawało się, że już mamy akcję, już brak tego budowania napięcia, ale zostało to napisane umiejętnie. Dobrze się to po prostu oglądało. Tym bardziej podobała mi się ta akcja na moście, że ona też była budowana poprzez takie sceny, jak chociażby to, jak mieliśmy te próby, kiedy na początku myślałem, że Yamato bardzo dobrze odwzorował Sasoriego i się wtedy zacząłem zastanawiać, jak to jest możliwe, skoro on do końca nie zna wyglądu jego twarzy, tylko troszeczkę tam widział na zdjęciu i potem się okazuje, że tak naprawdę to jest próba i że to Sakura odwzorowała Sasoriego, no bo ona go oczywiście widziała i chwilę później widzimy jeszcze Saya, który trzyma Rasengana Naruto i ja mówię, ja pierdzielę, co to są za kombinacje, oni już tak się dobrze dogadują. Potem się okazuje, że to był tylko klon Naruto i nawet ten most to był tylko udawany most, więc ten zarzut, który mogłem sobie w głowie wymyślić, że czemu oni ćwiczą na tym moście, skoro, nie wiem, ten szpieg mógł tam przyjść wcześniej i to wszystko widzieć. Nie, oni byli w innym miejscu, zrobili inny most i po prostu to trenowali na sucho. Sai tak denerwował Naruto, że naprawdę w pewnym momencie myślałem, że Sai w tej sadze nie będzie miał żadnego odkupienia, tylko skończy się to tak, że Naruto po prostu wypłaci mu takiego gonga, że mu ten puder z twarzy zniknie, że aż się strzepnie, chociaż on jest, nie wiem, czy on jest taki mało opalony, taki blady jest, czy może to jest jakiś puder. Wydaje mi się, że po prostu taki jest, bo od dziecka był taki blady. Potem się sporo rzeczy wyjaśniło, no mieli zdjęcie Sasoriego, ale też Sakura się zmieniła, więc Yamato mógł zobaczyć, jak Sasori wygląda poprzez klona, poprzez w zasadzie zamianę Sakury. Jeszcze głos dostrajał, to też był świetny detal, który bardzo mi się spodobał. W ogóle zastanawiałem się, jak długo on to może utrzymać. No Yamato jest na pewno utalentowanym ninja, ale czy jest jakiś limit tego, jak on to może utrzymać? Bo podejrzewam, że to non-stop zużywa czakrę. Chyba że to jest tak, że zużywacie czakrę na samą przemianę, a potem będąc w tej przemianie już nie zużywacie, ale myślę, że podtrzymywanie tego wyglądu też zużywa siły, chyba że na przykład dość mało i taki gość jak Yamato mógłby tak godzinami być w ciele Sasoriego, no bo tak naprawdę on potem wyszedł z ukrycia ze względu na coś zupełnie innego. Jeszcze się zastanawiałem w ogóle w sumie, jak oni wiedzą, z której strony ten szpieg nadejdzie, ale potem pomyślałem, że w sumie tutaj te dwa kraje
czy tam te dwa, powiedzmy, takie tereny są dzielone wielkim wąwozem, więc jeśli oni idą od siebie, a tamten idzie od siebie, no to wiadomo, że szpieg nie przyjdzie od strony Konochy. Także scena wchodzenia na most, ten wiatr, soundtrack, ogólnie soundtrack w Shippudenie jest bardzo dobry, ale czy jest lepszy niż Naruto? W Naruto było kilka takich pojedynczych soundtracków, które podobały mi się bardzo. No nie muszę teraz wspominać o Ultimate Secrets, ale było też kilka innych soundtracków, nie pamiętam nazw, natomiast ogólnie w tamtej scenie po raz kolejny, no ja siedziałem na brzegu krzesła, bo też nie wiedziałem, czy ten szpieg uwierzy, że Yamato to Sasori. I powiem wam, spodziewałem się, że to jest Kabuto. Gdyby to była jakaś losowa postać, to nie byłoby aż takiego zdumienia, prawda? A gdyby się okazało, że to jest jakaś znana nam postać, to byłoby wtedy zdumienie, że to on jest szpiegiem i w zasadzie tak już podświadomie sobie przewidywałem, że to może być Kabuto. Tyle, że wtedy uwierzyłem, że Kabuto jest po jego stronie, po stronie Sasoriego. I jak jeszcze się okazało, że on miał jutsu w głowie, czyli ta sama sytuacja, która była z tym Yurim. Ale dziwię się, że pamiętam jego imię. Yuri, ten z piasku, który był też opanowany przez jutsu Sasoriego i potem to jutsu zeszło i on w tym momencie sobie przypomniał, kim jest naprawdę, że jest szpiegiem. I tutaj w przypadku Kabuto mogło być podobnie. I ja mówię, czyli on faktycznie udawał, a w zasadzie wydawało mu się, że jest pomocnikiem Orochimaru, ale gdy Sasori zdjął mu to jutsu, to on sobie przypomniał, że 5 lat temu dostał misję od Sasoriego. Podobały mi się te detale, nawet takie, że oni wybrali miejsce, żeby się skryć, żeby wiatr nie niósł dźwięku i zapachu, żeby nie było zdradzone, że oni tam są, ale jak wszedł Orochimaru, jak zobaczyliśmy ten twist, gdzie on stoi za drzewem, to było przerażające. Muszę przyznać, że Orochimaru był tam narysowany w pewnym sensie zwyczajnie, ale ta scena została rozegrana tak, że naprawdę mówi, ja pierdzielę, aż normalnie ciary mnie przeszły. I tutaj zaczęły się dymy. No mówię, to napięcie doszło do zenitu i zaczynają się waleczki. Zwłaszcza ten moment mi się podobał, jak w zasadzie Yamato w ciele Sasori chciał zaatakować Kabuto, bo już wiedział, że nie da rady utrzymać tego blefu, ale za Kabuto pojawił się Orochimaru i Kabuto myślał, że tak naprawdę Sasori chciał zaatakować Orochimaru, a potem się okazało, że Kabuto i Orochimaru jednak dalej są razem. No mieliśmy tak to poddymione, ja co chwilę tylko z jednej strony na drugą mówię, kurwa, nie wiem kto już jest synem kogo. No ale dość już było tych plot twistów, bo potem Naruto wjechał, z jednym ogonem wyleciał w Orochimaru, on w ogóle automatycznie już był wkurzony, ja już byłem tak najarany na waleczkę. Muszę przyznać, że zajebiście wygląda ten cloak Naruto, nie wiem jak to jest po polsku mówione, w sensie cloak to jest taki płaszcz, no nie, więc być może to jest płaszcz z aury, płaszcz Kyuubiego. Chyba tak ostatnio też mówiłem, to brzmi fajnie, płaszcz Kyuubiego. To, w jaki sposób ta moc jest przedstawiona audiowizualnie, jak on jest otoczony aurą, która przyjmuje kształt lisa i to bulgotanie cały czas słyszymy. Z kolejnym ogonem każdym to bulgotanie jest coraz głośniejsze i coraz szybsze. Jeszcze zobaczyliśmy retrospekcję z Jiraiya, kiedy Jiraiya widział ten ogon. No i wyjaśniło się to, skąd Yamato zna jutsu drewna, bo jest eksperymentem Orochimaru i ma komórki pierwszego Hokage. Oczywiście to, na czym polega to jutsu drewna, to zostało wytłumaczone, powiedzmy, w tych odcinkach przed kolejnym arkiem. Do tego też dzisiaj przejdę, tak jak powiedziałem, więc o tym sobie jeszcze chwilę powiemy później. Ale mimo wszystko, teraz już jedną rzecz powiem, to w jaki sposób powstaje jutsu drewna, no i też kwestia tego Kekkei Genkai, nie? To jest jakby zrozumiałe. Ale dlaczego tylko pierwszy mógł używać jutsu drewna, skoro z tego co pamiętam był bratem drugiego? A Kekkei Genkai to jest coś, co płynie w krwi. Więc jeśli Yamato, mając krew pierwszego, może używać tego drewnianego jutsu, to czy drugi też nie powinien, Hokage, używać drewnianego jutsu? Bo z tego co pamiętam oni byli braćmi, chyba że byli jakimiś przybranymi, ale poprawcie mnie jeśli się mylę. No i w takim razie czy Tsunade też nie powinna tego używać, nie? Jeśli ona jest wnuczką. Pojawiły się od razu 3 ogony, mówię, te dźwięki, graficznie to było przedstawione świetnie. Orochimaru też dostał taką epę, że potem stracił rękę. Naruto samą aurą odrzucał i to mając tylko 3 ogony, więc powiedzmy ten power scaling, ta skala mocy jest tutaj jeszcze na tyle zbalansowana, że my słyszeliśmy o 4 ogonach, wiadomo, w tej sadze zobaczyliśmy też Naruto z 4 ogonami, ale w sumie może być ich 9. Więc to nie jest tak, że Naruto odpala pełną moc, a potem mocą miłości staje się coraz silniejszy, tylko on nawet nie doszedł do połowy tych ogonów. Wiadomo, no nie zrobiłby 4,5, ale jest
poniżej połowy tak naprawdę. I widać tutaj, wydaje mi się, że w ogóle ta scena została też pokazana w taki sposób, żeby było bardziej pokazane, bardziej wytłumaczone, jak działa ta moc Naruto, bo widzieliśmy różne umiejętności, na przykład jak on się za pomocą tej czakry w zasadzie latał, jak Spider-Man na linkach, prawda? Sai w tamtym momencie no już zrzucił, powiedzmy, maski, odłączył się i nawet nie pomógł Sakurze. To była mocna scena, no powiedziałbym, że był lekkim, zimnym draniem, ale nadal wciąż interesującym. W tamtym etapie historii on był dla mnie bardziej interesujący i nie powiedziałbym, że go nie lubiłem, bo był po przeciwnej stronie, ale nie powiedziałbym też, że go jakoś szczególnie lubię. Później go polubiłem i teraz go bardzo lubię, ale na tym etapie historii to była postać dla mnie atrakcyjna, bo była interesująca. To odradzanie się Orochimaru jest za to dość dziwaczne, takie trochę creepy i nie wiem w zasadzie jak to ma działać, co to jest za umiejętność, no bo czy to jest jakaś regeneracja, czy to jest jakaś reinkarnacja? No bo on w momentach niektórych traci rękę ze swojego prawdziwego ciała i potem sobie wychodzi z mordy z nowym ciałem, a tamto się zmienia w jakiś tam pył. Więc to wygląda tak, jakby on tworzył nowe ciało, ale dlaczego nie widzieliśmy tego wcześniej za bardzo? Nie wiem, co to jest za umiejętność. Pewnie to będzie jakoś później wytłumaczone, ale na tym etapie historii to się wydawało dla mnie zbyt OP. Orochimaru za każdym razem, jak otrzymuje obrażenia, to sobie tworzy nowe ciało. Albo jak jest złapany za rękę, tworzy sobie nowe ciało. I nie wyglądało to tak, jakby on się męczył. Jakby miał jakieś cheaty wpisywał. Transformacja w czwarty ogon, że tak powiem. Mówię, audiowizualnie to jest top. Mieliśmy jeszcze tego Naruto w swojej głowie, który tam się topił. Kyuubi, który go przytrzymuje, w zasadzie potem go łapie w swoje pazury. I Naruto, jak się zaczął transformować. Już nawet nie mówię o tym, że jego oko stało się całe czerwone, ale jak mu skóra zaczęła odrywać się od twarzy, a pod spodem widzieliśmy jakieś taki krwisty, piekielny motyw, dosłownie jakby to była postać stworzona stricte z aury i to jak unosiły się krople krwi, no to jest coś niespotykanego. Podoba mi się ta transformacja pod tym względem, że widać, że ciało Naruto ma swoje limity. To nie jest tak, że on przetransformował się i potem wraca na przykład z powrotem i on tylko jest nieprzytomny, tylko po prostu jego ciało jest na tyle słabe fizycznie, przynajmniej na tym etapie historii, że ono nie jest w stanie wytrzymać tej mocy Kyuubiego, że jego skóra po prostu odpada. I to jest kolejny przykład tego, jak w Naruto mamy wielką moc, ale też jakiś koszt. Oby tak dalej. Kwestia drewnianego klona. Fajnie to zostało rozegrane i na tym etapie historii mimo wszystko trochę było to dla mnie też OP, że Yamato sobie robi drugiego klona, który jest w zasadzie drugim Yamato. Nawet nie jest tak, że Yamato musi nim kierować, on sobie działa sam. No ale potem mieliśmy ten trening Naruto z klonami i tam też było tak, że te klony sobie robią każdy co chce, więc w sumie to wyglądałoby tak, że to Kagebunshin no Jutsu od samego początku historii było takie, że klony robią co chcą, a niekoniecznie Naruto musi nimi jakoś podświadomie sterować, tylko w zasadzie czym się w takim razie różni takie zwykłe jutsu klonów od tego drewnianego? Jeden jest zrobiony z czakry, a drugi jest zrobiony z drewna, więc ten drewniany jest nieco bardziej wytrzymały. Może o to chodzi. Orochimaru puścił śmieszny atak, jak z mordy mu wyleciały węże w CGI i tak się zastanawiam, było tych wężów multum, każdy miał sztylet w ustach i w zasadzie dlaczego Orochimaru do tej pory nie używał tej techniki? On czasem robił tak, że otwiera gębę, wychodzi wąż i wychodzi z tej mordy węża sztylet, taki miecz. I on robił jednego takiego węża i jeden sztylet. To jeśli on jest w stanie zrobić takich sztyletów naraz 200, to czemu nie robił tego wcześniej? Może to jest sytuacja jak na przykład z klonami Tenshinhana, że im bardziej rozdziela tę moc, tym słabsze są te węże, więc w zasadzie nie wiem, czego on się tutaj spodziewał. Jeden jest po prostu silniejszy, bo kumuluje większą ilość czakry, a jak musi to rozdzielić na 200, to każdy jest słabszy, tylko fajnie to wyglądało na przykład. I potem mieliśmy sytuację, w której dość zabawna rzecz się stała, czyli Naruto wypuścił z siebie czakrę, potem ją połknął, czyli to nadal była jego czakra, nadął się i potem wypluł takiego potężnego kiblasta, którego Orochimaru próbował zatrzymać tym potrójnym Rashomonem, ale skończyło się tak, że leżał dosłownie jak Johnny Bravo w kreskówce, jak dostanie lepę od jakiejś laski. Nie? Jak dostanie kosza Johnny Bravo, to tak postacie w kreskówkach Cartoon Network leżały, tak z nogami wykręconymi do góry. No ale wracając do tego Naruto. Z jednej strony, tak na logikę, to ma trochę mało sensu, że mamy Naruto, który wypuszcza z siebie aurę i potem ją z powrotem je i nagle wypuszcza duży atak. Ale może chodziło o to, że w ten sposób było mu łatwiej ją skondensować. Że on wypuszczając ją i potem ją kondensując w kulkę, był w stanie ją
w nieco bardziej eksplozywny sposób wypuścić. Tak to interpretuję. Ogólnie, tak jak mówię, ta walka wydawała się takim trochę motywem fabularnym, żeby pokazać, co Naruto potrafi, bo widzieliśmy to, jak nie jest w stanie być przedziurawionym przez miecz Orochimaru, jak Sakura potem podchodzi do niego, próbuje go uratować i dostaje, powiedzmy, lepę. I chwilę później Yamato ratuje Naruto, wysysając, jakby pieczętując tę moc Kyuubiego w środku, no właśnie, w środku Naruto, w środku naszyjnika, bo widzieliśmy, że ten naszyjnik rezonował z aurą, z czakrą Yamato i to też zostało później wspomniane, że ten naszyjnik, który należał do pierwszego Hokage, rezonuje, a w zasadzie on, czy należał? Nie pamiętam, ale rezonuje z czakrą pierwszego Hokage. Więc też z czakrą Yamato, skoro on ma jego komórki. Tylko nie jest do końca wytłumaczone dlaczego. W sensie ja nie do końca to wychwyciłem, być może to nie było jeszcze powiedziane. Okej, rozumiem, że ten naszyjnik był ważny, ale w jaki sposób to się stało? Nie wiem. Naruto tutaj wygląda, jakby w tę ostatnią upalną niedzielę postanowił zorganizować grilla na działce, a po 2 piwach zasnął na leżaku w pełnym słońcu. Ale Sakura go uleczyła, w ogóle chciała go uratować na początku, martwiła się, ucieszyła się, jak zobaczyła, że on jednak żyje. A jak na przykład Sasuke się obudził w szpitalu i Sakura się mu rzuciła na szyję, to było źle, nie? To była ladacznica. A teraz jak cieszy się, że Naruto jednak przeżył, to nikt tego nie docenia. Ja wiem, od kogo wy jesteście. Ja będę Sakury bronił, bo to jest póki co bardzo pozytywna postać. Fajnie, że się okazało, że tamte motywy właśnie z gorącymi źródłami to nie były jednak takie filerowe wstawki, bo Yamato zostawił te nasionka czakrowe u Saja w ciuchach i w żarciu. Na moje to Sai już je powinien dawno wydalić, ale niech będzie. Powiedzmy, że utknęły mu w jelitach te nasionka. No i podobało mi się też to, że Yamato bez jakiegoś większego przedłużania i bez większych ceregieli powiedział Naruto prawdę, że to on był tym lisem, że to on zranił Sakurę. To jest coś, co wydaje mi się, że było takim, nawet powiedziałbym, że zaskoczeniem, bo często są takie motywy, że oni kłamią, że to nie ty, że to ktoś inny mnie zranił i potem jakiś czas później postać się dowiaduje. Jak na przykład Goku się dowiedział dopiero w Dragon Ballu Z, że to on był potworem, który zabił dziadka. Tutaj Yamato mówi, widzisz kurwa, to ty zrobiłeś. I to też jest jakieś rozwinięcie i to też pokazuje, że tamta scena z Sakurą, która obrywa, jest ważna dla zbudowania Sakury, ale jest też ważna dla zbudowania Naruto. Mieliśmy też motyw z książką, lekkie budowanie tego, co będzie dalej. Ta książka mi się podobała i to tak bardzo mocno sugerowało, że z jednej strony idzie ten kolega Saja, ten jego brat powiedzmy, z drugiej strony idzie Sai i oni na końcu będą musieli ze sobą walczyć. W ten sposób to było budowane, więc mieliśmy też cały czas powolne, systematyczne budowanie Saja, chociaż ten Sai w momencie pojawienia się Sasuke, no już w siedzibie Orochimaru, został trochę przedstawiony jako jobber, czyli taka pozornie silna postać przegrywa albo jest przedstawiona jako wyraźnie niższa, słabsza od kogoś, kogo anime w ten sposób próbuje podbudować. I tak było w przypadku Sasuke, który nagle się pojawia. Po raz kolejny totalny edgelord, nawet pyskuje do Orochimaru jak taki zbuntowany nastolatek. Straszy Saja. Sai zaczyna pocić się i zastanawia się, czy on się przestraszył, czy go dusza się w zasadzie przestraszyła, skoro on nie jest w stanie sam czuć emocji. Muszę się napić, bo suszy mnie. No i potem ta wbitka w korytarze, wyjaśnienie sytuacji Saja, prawie wyjaśnienie tego jego motywu, tej jego ukrytej misji. Bardzo mi się podobało to miejsce. No czekałem w ogóle na ten motyw. Podobało mi się to miejsce, podobał mi się klimat, muzyka. To było coś, na co czekałem od samego początku Shippudena, ale zostało to przedstawione dogłębniej i też zostało obudowane ciekawymi historiami. Chociażby właśnie Saja, którego Naruto powoli zaczął zmiękczać, zwłaszcza w momencie, kiedy po prostu zaczął uśmiechać się, kiedy mówił o Sasuke. To było trochę niespodziewane, bo Naruto do tej pory w przypadku interakcji z Saiem był dość opryskliwy i agresywny, a kiedy zaczął mówić o Sasuke i o jego więzi, to dosłownie zaczęło zmieniać Saja i wtedy to wejście Kabuto trochę zostało właśnie wrzucone po to, żeby Sai mógł zostać jeszcze bardziej zbudowany, bo Kabuto wszedł, niby z nimi walczył, mieliśmy tam chwilę akcji, ale Sai go powalił. I to był moment zwrotny dla niego. Mieliśmy też fajną metaforę. Jaszczurka zadowolona, że sobie zjadła robaczka i myśli, że jest okej, a potem przylatuje ptak drapieżny i ją łapie. Tak jak w przypadku naszych postaci. Myśleliśmy, że złapaliśmy Kabuto i że jest fajnie, a tak naprawdę większy drapieżnik jest jeszcze schowany w ukryciu i zaraz będzie nas atakował. Potem mieliśmy to backstory Saja i szczerze to jest mój ulubiony moment z całej sagi, czyli malutki Sai, który sobie rysuje, spotyka tego swojego brata, razem wyruszają na misję, zyskują jakąś więź i w tym momencie Sajowi przypomina się,
jakie miało być zakończenie tej książki, bo on je zapomniał, bo musiał zapomnieć i wyrzucić z siebie te wszystkie emocje. I jak ja zobaczyłem, że on narysował na końcu nie walkę z tym bratem, tylko jak oni się cieszą i się trzymają za ręce, i potem jak Sai się uśmiechnął pierwszy raz szczerze, to było wzruszające, oczy mi się zaszkliły, naprawdę. I w tym momencie ja już mówię, Sai, nie wiem jak masz naprawdę na imię szczerze, ale lubię cię. Ciekawy moment był chwilę później, kiedy Sai tam pobiegł i zaczął używać tych myszy, czyli użył umiejętności, która oczywiście używa czakry, jakiegoś tam jutsu, i Orochimaru to wyczuł. Mieliśmy taki dźwięk w tamtej scenie i dosłownie w tej chwili Orochimaru poczuł, że Sai używa czakry. W zasadzie to mieliśmy też to jakkolwiek tam pokazane, że jak oni biegali po tych korytarzach, to Yamato powiedział, że użyjcie czakry, wtedy to będzie sygnał, że na przykład mamy tam iść, więc no jest w tym świecie najwidoczniej jakieś wykrywanie czakry, chociaż były też sceny w pierwszych arkach, chociażby tam kiedy Gaara i Sasuke się bili w lesie i Sasuke siedział na gałęzi i był ukryty, ale nie używał tam wtedy chyba żadnej czakry, więc ta kwestia wykrywania się nawzajem nie jest do końca jeszcze dla mnie jasna, ale to nie jest aż tak istotne. Potem oni znaleźli to Bingo Book, myśleli, że to jest książka Saya, no ale w sumie to chyba była książka Kabuto, więc oni się pomylili i nawet Sai powiedział, że celem Lorda Danzo jest pogrzebać Sasuke, ale nie powiedział, że moim celem, i chwilę później się okazało, że Sai jednak chce go zabrać z powrotem do Konochy, więc to nie mieliśmy sytuacji, w której Sai jest dobry i sekundę po swojej zmianie jednak okazuje się, że nas zdradza, więc cieszyłem się, że oni to po prostu źle tylko zinterpretowali, że Sai faktycznie się zmienił, że miał ukrytą misję zabić Sasuke, ale zmienił się i nie wie może do końca dlaczego, ale chce po prostu pomóc Naruto, żeby go uratować. No i potem scena, która była powtórką z początków Shippudena, czyli Sasuke się pojawia na szczycie góry razem z Grubsonem, nie, bez Grubsona. Chociaż muszę przyznać, że taki lekki z niego też Grubson, no bo w ogóle nie ma żadnych takich mięśni, takie trochę obwisłe cyce, stoi i tam dalej gada te swoje kocopoły, że jestem Sasuke, jestem bardzo potężny i was wszystkich nie lubię, a ogólnie zemsta i potem co się stanie dalej, to mnie to nie obchodzi. Dobra. Sai naprawdę mi się szczerze, bardziej lubię Saia niż Sasuke. Ale Sasuke dobrze pasuje do roli takiego właśnie edgy villaina. I bardzo się cieszyłem, że Sai nie poświęcił się za Naruto dosłownie w momencie, kiedy zaczął być fajny. Ale jak zobaczyliśmy to, co Sasuke potrafi, to w tamtym momencie robiło to robotę i robiło to wrażenie, jak na przykład Chidori zmieniał w aurę. Jak ja to zobaczyłem, to mówię, okej, no to mamy pograne. Sakura się nie popisała, bo chciała go po prostu walnąć pięścią. I Yamato się w zasadzie przez nią musiał poświęcić, więc liczyłem na to, że Yamato nie umrze, ale gdyby umarł, no to byłaby to wina Sakury. No i potem ta kwestia z Kyubim, delikatnie bardziej rozbudowana niż to, co widzieliśmy na początku Shippudena, ale zastanawiałem się, czy on w sumie zabił Kyubiego? No chyba nie do końca, bo jeśli mieliśmy potem ten trening z klonami i tam Yamato był potrzebny, żeby powstrzymywać aurę Kyubiego, to znaczy, że Kyubi nie był zabity. Tylko na czym polegała ta kwestia? On w jakiś sposób zapieczętował jego moc? No nie, to nie rozumiem do końca, o co chodziło z tym, że Sasuke niszczy Kyubiego w środku Naruto, ale rozumiem, dlaczego był to w stanie zobaczyć, no bo po prostu miał Sharingana. Czyli w sumie Itachi też powinien zobaczyć Kyubiego w środku Naruto. Nie wiem, czy Kakashi będzie w stanie tym swoim... Inaczej, to jest prawdziwy Sharingan, to co ma Kakashi, ale nie jest on jego oryginalnym właścicielem, bo nie jest z klanu Uchiha. Nie podobało mi się to, co mówi Sasuke, że on jest świadomy tego, że Orochimaru chce zabrać jego ciało i że nawet jak Orochimaru w ciele Sasuke zabije Itachiego, to będzie dla niego prawdziwa zemsta. Czy to już nie będziesz ty, debilu? No dureń, no nie wiem, no Sasuke naprawdę trochę mi przypominał takiego gościa, który jest zbyt dumny, żeby przyznać innym rację, mimo tego, że wie, że się myli. Śmieszą mnie te sceny, jak oni stoją i potem nagle znikają. Wszyscy trzej nagle zaczynają się palić i sobie znikają. Już było takich scen kilka, że oni się tam wtapiają, że Orochimaru na przykład się wpuszcza w podłogę. Już kiedyś to tłumaczyłem, że dla mnie to jest taki dziwny zabieg fabularny, w którym postać ma nagle się wycofać. Tutaj akurat mieliśmy to tak zbudowane, że oni nie byli na kompletnym pustkowiu, więc mogli się gdzieś tam teleportować, ale dużo jest takich scen, że nagle postacie
rozpraszają się w powietrzu i tyle. Może będzie kiedyś o tym szepnięte słówko, jak to działa. Potem chyba, no nie wiem czy druga moja ulubiona scena, ale taka bardzo, bardzo budująca scena, również jedna z moich ulubionych w tym arku, to ta końcówka odcinka, kiedy widzimy go w domu, kiedy on sobie dalej maluje. Ma zamiar malować coś na bazie tego rysunku, tego napisu w zasadzie Nakama, chyba to Nakama jest napisane, czyli ten kamrat, przyjaciel, kompan. Widać wszystkie jego obrazy, to gdzie rysował jakieś smutne rzeczy i to wszystko było wymyślone przez niego. I potem pokazują okno, gdzie czekają na niego kompani pod drzewem. To jest poruszające, bo widać, że ten ostatni obraz to nie jest obraz, on nie musi tego wymyślać, że to jest rzeczywistość, że ten finał jego historii nie musi być zmyślony i nie musi być namalowany. Piękne to było i Sai w tamtym momencie naprawdę stał się jedną z moich ulubionych postaci w ogóle. Cieszę się, że on dołączył do drużyny, jest ciekawszy niż Sasuke. To może być paradoks, ale on jest ciekawszy niż Sasuke, bo jest głębszy. Ta jego psychika, jego backstory jest po prostu dla mnie ciekawsze. To w jaki sposób on też próbuje się zmienić, a Sasuke od początku zemsta, 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 nie lubię was, zemsta, zemsta, zemsta i tyle. I do tej pory zemsta, zemsta, zemsta. Ale mówię, Sasuke jako ten motyw powiedzmy złego, w zasadzie takiego niby dobrego, który przychodzi na złą stronę, to nie jest... Nie zgodzę się z tym, że to jest na przykład Goku i Vegeta, to jest zupełnie co innego, bo Vegeta na początku był zły, a potem zaczął się powoli zmieniać, a tutaj mamy Sasuke jako gościa, który jest dobry i zaczął być zły i to nie jest tak, że on jest jakoś przejęty specjalnie przez Orochimaru, on tam jest z własnej woli i jest budowany jako taki jeden z głównych antagonistów w tym momencie, więc to akurat mi się podoba. Sasuke bardziej pasuje do tej roli, też ze względu na swój charakter, taki chociaż... Trochę drugi Itachi, czy się z niego robi? Niekoniecznie. Tatuaż Kakashiego też był dość ciekawy, nie wiem czy to cokolwiek oznacza, być może to jest jakiś symbol jakiejś innej wioski, albo jakiegoś klanu, do którego należał Kakashi, a może do tego specjalnego oddziału Anbu, nie wiem. No i potem te kilka odcinków, które były po tym końcu głównej części arku. Sai tak poważnie podchodził do zbudowania relacji, czytał książki o tym, żeby mówić na przykład do innych po imieniu, no kochany się zrobił, naprawdę bardzo mi się zaczął podobać. Zwłaszcza jak była scena, kiedy zaczął jakby w dobrej wierze nadawać niki swoim kumplom i powiedział do Sakury ugly i potem z tym rozbrajającym uśmiechem stoi cały czas. Muszę przyznać, że ten uśmiech to było coś, co na początku mi się wydawało takie sztuczne i chyba tyle. Nie będę mówił, że gdzieś tam wciskane na siłę. To była taka cecha tego Saia, która była obecna. Nigdy mnie nie irytowała, ale już na tym etapie historii ona mnie rozwala, że on mówił takie rzeczy, z uśmiechem, bo nie jest świadomy tego, że to po prostu innych rani albo denerwuje. No i początek nowego treningu jutsu. Naprawdę, siedziałem na krześle, na skraju krzesła, jakbym to ja miał się uczyć. Spijałem tę wiedzę, to tłumaczenie jutsu, tych typów jutsu. Ja wiedziałem oczywiście o tym, że są te typy, bo już o tym zostało mi to zaspoilerowane w teście, który rozwiązywałem, ale to nie był jakiś tam spoiler, który szczególnie mnie dotknął. Jestem wielkim fanem tego, jak to zostało wytłumaczone. Co prawda ten test z kartką, no to jest dosłownie, nie powiem, że kopia, ale bardzo podobne do tego testu Nenu z Huntera. I tak, to było wcześniej w Hunterze, w roku 2000, a ten był w 2006, sprawdziłem to. Nie spodziewałem się, że Naruto będzie miał wiatr. Trochę do niego to nie pasuje. Chyba ze względu na to, że te inne, chociażby ogień jest już w pewnym sensie zajęty przez klan Uchichy, ale przez Sasuke. No nie mogliśmy mieć Sasuke i Naruto, którzy mają ten sam typ, ale wiatr to mi się wydawało takie dość łagodne, za łagodne jak na Naruto, ale mimo wszystko jestem bardzo, bardzo najarany na tę dalszą część historii, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że tutaj jest tyle możliwych kombinacji i miejsca do rozwoju, bo mamy dwa typy, każdy jonin musi znać dwa typy przynajmniej, mamy mieszanie, tworzą się nowe typy, no i w ogóle to Kekkei Genkai, które zostało wytłumaczone jako tworzenie nowego typu poprzez mieszanie dwóch typów. Okej, czyli to Wooden Jutsu to jest Kekkei Genkai pierwszego Hokage? No to w takim razie Sharingan, to co to? To też jest Kekkei Genkai. I w jaki sposób to miesza dwa typy czakry, skoro to jest oko po prostu, które widzi? Byakugan tak samo. Albo kości Kimimaro. W jaki sposób to jest mieszanie dwóch typów czakry? Tego trochę nie rozumiem. W pewnym sensie podobało mi się to, ale nie chcę oceniać do końca tego wytłumaczenia i nie chcę się czepiać, bo to jest kwestia tego, że ja po prostu tego nie do końca rozumiem na tym etapie historii. W jaki sposób na przykład właśnie Sharingan jest Kekkei Genkai i połączeniem jakich dwóch typów czakry jest właśnie Sharingan, czy Byakugan, czy te kości Kimimaro. Potem mieliśmy kwestię tych klonów, powiem wam, to jest za mocne. To jest za mocne. Ten świat
power scalingu w Naruto może naprawdę zostać wywrócony do góry nogami, jeśli on może tworzyć 100 klonów i przez to przyspieszać swój progres treningowy razy 100. Wiadomo, to ma jakieś tam minusy, bo może się szybciej męczyć, ale to też daje dodatkowe możliwości i do tej pory nie byłem tego świadomy, że wiedza klonów zasila oryginalnego użytkownika. Chciałbym, żeby w Dragon Ballu też były takie wytłumaczenia, na przykład jak to wygląda z fuzją. Wiedza fuzji wpływa na wiedzę tych i tak dalej, czy na przykład, zresztą nie będę o Dragon Ballu gadał, ale stawiam, że ta scena, kiedy Naruto stworzył klony i zobaczyliśmy to oskubane z liści drzewo, to jest jakaś kultowa scena w Naruto. Pachnie to po prostu kultową sceną, nie wiem, czy to prawda. I w sumie zastanawiałem się, czy to ma sens, no bo przecież podtrzymywanie klonów zużywa czakrę, a jeśli on musi trenować, no to nie jest w stanie trenować na 100%, bo każdy klon zużywa czakrę. Myślę, że do tego treningu akurat nie była potrzebna chyba pełna czakra. No i potem zobaczyliśmy Asumę, który w końcu się chyba do czegoś przyda, może teraz zapamiętam jego imię. Też zostało sprawnie wytłumaczone, na czym polega cięcie za pomocą ostrza, a cięcie za pomocą czakry. I też fajnie zostało pokazane to, że klony też wiedzą to, co wiedział znikający klon. Czyli to nie jest tak, że tylko oryginalny Naruto dowiaduje się o tym, co wiedział klon, tylko reszta klonów też się dowiaduje, bo nagle wszystkie klony zobaczyły, że o to chodzi i tam zaczęły inaczej ciąć tego liścia. Asai to wszystko rysował. No kochany jest. Asuma, no nie wiem, czy ja cię będę lubił, jak będziesz podrywał Kurenai, ale niech będzie. Niech będzie. Byłeś pierwszy. I ma fajki z firmy Michaela Jacksona. Widzicie to? Hihi. No i okej. I koniec sagi w zasadzie był taki... dowiedzieliśmy się jeszcze, że Asuma Sarutobi, ale ja już się o tym dowiedziałem przez kartę Naruto. Naruto Mythos. Na moim kanale były 2 openingi. Polecam wam sobie zobaczyć. Więc to jest syn trzeciego Hokage. Konohamaru nagle dostał znowu głos Choppera, mimo tego, że na początku Shippuden, a po tym timeskipie nie miał głosu Choppera, ale okej. No i podejrzewam, że ci ludzie z tymi takimi tackami na głowie to jest początek tej fillerowej sagi, którą nie wiem, czy będę oglądał. To zależy też trochę od was, chociaż szczerze, zanim zobaczycie ten film, to pewnie ja już skończę ją oglądać. Być może też nagram wam o niej film. Mimo wszystko, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Czekam na wasze komentarze, sprostowania, uwagi. Proszę o to, żeby mi specjalnie nie pisać spoilerów w komentarzach, a jeśli zadałem wam jakieś pytanie i możecie mi na nie odpowiedzieć bezspoilerowo, to też będę wdzięczny. Dzięki za oglądanie. Ściągam z siebie ten strój. Miłego dnia wam życzę. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.